Hej, cześć, tu Mateusz z MadMax. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień. No dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Co odchodzi do przeszłości, co raczej się zakończy albo nie odbędzie? Dziwne czytanie. Jeszcze do końca nie wiem, o co w nim chodzi, szczerze mówiąc. Jak Wy się przedstawiacie? Nie jest źle. Na pewno nie. Widzę tutaj przejęcie kontroli, skupiony umysł, rozpoczynanie jakiegoś przedsięwzięcia z ogromnym zaangażowaniem i do przeszłości odchodzi takie poczucie przegranej, straty. Jaka będzie dla Was rada? A, już chyba wiem, o co tutaj może chodzić. Tutaj też widzę scenariusz dla osób, które na przykład niedawno miały jakąś kosę z bliską osobą. I to nieważne z kim, czy to była osoba z relacji romantycznej, czy koleżanka, kolega, ktoś z pracy lub ze szkoły. Ale tutaj widzę takie jakby przejęcie kontroli przez Was i gdzieś szczera rozmowa, budowanie tej relacji na jakichś zasadach, na silnych fundamentach. Czego nie robić, czego unikać. No dobrze. Całkiem niezłe, słuchajcie, to czytanie na to wychodzi. Pojawiło się tutaj sporo monet i mieczy, ale też, słuchajcie, macie kartę świata i rydwanu. To tak jak rzeczywiście część z Was rozpoczynałaby nowy etap w tym miesiącu. Jeszcze nie wiem do końca z czym to może być związane, czy z edukacją, czy z przeprowadzką, czy z nową pracą. Tutaj może coś będzie więcej w czytaniu na pracę i finanse na końcu tego wideo. Ale przejdźmy do energii z przełożenia i zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta świata. Świat mówi dosłownie o tym, że jakiś nowy cykl się dla Was otwiera, pełen przygód, pewien takich wydarzeń, które Was wzbogacą i nauczą czegoś. Takie mam wrażenie, że jeśli niedawno był marazm, albo w ogóle było poczucie braku przepływu, że nic się nie dzieje, ewentualnie Wasze zaangażowanie, obojętnie w co, gdzieś
no nie spotykało się z owocami, no to mam wrażenie, że tutaj jest zupełnie na odwrót. Tutaj w tej talii akurat ta karta przedstawia taki cykl życia, tak bym gdzieś zwrócił na to uwagę i ona tutaj mi się bardzo kojarzy z wiosną, dlatego co jest akurat dziwne, dlatego że no wrzesień to już jest jesienny raczej miesiąc. Tutaj jest szansa na rozkwit. Rozkwit czego? No nie wiem, czy relacji, czy rzeczywiście was w pracy nowej, albo waszego nastroju, to już sobie tutaj wybierzcie. Wydaje mi się, że chodzi gdzieś o wasz nastrój, tak? Bo chciałbym to czytanie bardziej ogólnie tak wam przedstawić, ale zobaczcie tutaj w ogólnej energii jest karta Rydwanu z kolei. No w tej talii jest to taka złowieszcza Baba Jaga, która no gdzieś tutaj złapała w sidła dwa ptaki, kruka i sowę i no są to dosyć, no wiecie, no kruk jest dosyć szybki, jeśli chodzi o sowę, to jest mądra, jest uznawana za tutaj symbol mądrości, chociaż kruki też są bardzo mądre, słuchajcie, i tutaj trudno je okiełznać, ale no właśnie na karcie gdzieś Baba Jaga je umiała złapać, więc o co chodzi? Ten miesiąc jest miesiącem poczucia, że macie kontrolę nad swoim życiem, nad sytuacją, nad jakąś przeprowadzką, zmianą lub wyjazdem, która być może niedawno się wydarzyła. Tutaj wrzesień jest takim miesiącem, w którym rzeczywiście barany przyjmują sprawy w swoje ręce, zwłaszcza jeśli ostatnio coś tam leżało, nie rozwijało się. Czy relacja, czy rzeczywiście jakieś przeprowadzka lub plany wyjazdowe. Tak bym zasugerował, bo wiecie, no Rydwan to jest w ogóle karta przemieszczania się, a karta świata mogłaby mówić o wyjazdach zagranicznych na przykład. To tak jak gdzieś barany miałoby dużo kontaktów zagranicznych. Może są odwiedziny przyjaciół z dalekich krajów. Słuchajcie, przychodzi do was karta Asa Mieczy i As Mieczy kojarzy mi się z takim czystym, jasnym i skupionym umysłem, bez rozpraszaczy. Jest jakiś konkretny cel i mam wrażenie, że barany rzeczywiście się jego trzymają. Takiego wytyczonego planu, idziecie ścieżką i mam wrażenie, że nie czekacie tylko i wyłącznie na jakieś rezultaty, ale też cieszycie się tą drogą i to jest ważne, zwłaszcza dla osób, no, które właśnie tutaj zmieniają coś w swoim życiu. Ale słuchajcie, As Mieczy to jest w ogóle początek nowej komunikacji i początek nowych pomysłów, idei. Dlatego wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście będzie z waszej inicjatywy próba wskrzeszenia jakiejś relacji. Być może rzeczywiście z jakimś przyjacielem, ale no powiedzmy niedawno gdzieś, że zaczęły wam się drogi rozchodzić, albo z braku czasu na przykład gdzieś no nie było przestrzeni do tego, żeby gdzieś ze sobą rozmawiać. Tutaj mam wrażenie, że wy już wiecie, jak tą przestrzeń rzeczywiście zorganizować. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi piątka mieczy, a piątka mieczy to jest właśnie zamykanie spraw pod dywan i brak komunikacji, więc no, podtrzymuje gdzieś ten przekaz związany z Asem Mieczy i z odnową jakiejś relacji. Ale słuchajcie, piątka mieczy to też jest taka rezygnacja, poczucie, że no właśnie coś nie rusza, ewentualnie próba wskrzeszenia czegoś, co już się właściwie na pewno zakończyło. Na przykład dla osób, które są wypalone zawodowo, ale gdzieś dają sobie jeszcze trochę czasu, jeszcze miesiąc, jeszcze 2 i tak cały czas, aż w końcu mijają lata, a nic się nie zmienia. No to tutaj mam wrażenie, że nie ma takiego reanimowania swojego zaangażowania, na przykład do tej pracy, tylko bardziej decyzja o zmianie tego. Na zasadzie, że gdzieś zasługuję na więcej, gdzieś należy mi się więcej i ja chcę czegoś więcej. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako piękny paź monet, tutaj z takim wielkim wiankiem na głowie. I ta karta przedstawia osobę ciekawską, która bardzo chętnie się uczy, rozwija, która gdzieś rozpoczyna rzeczywiście nowe przedsięwzięcie. I
Może to jest też, słuchajcie, dla osób, które szukają na przykład za granicą domu albo chcą otworzyć tam swój biznes. Karta Pazia Monet tutaj gdzieś sugeruje, że jakaś wasza pasja, być może nawet zupełnie nowa, niedawno przypadkiem odkryta, daje wam takie uziemienie, ale też z drugiej strony troszeczkę w cudzysłowie ucieczkę od wyzwaniowej rzeczywistości, która zawsze jest wyzwaniowa. To nie jest tak, że kiedyś będzie już, że tak powiem, łatwo, prosto, miło i przyjemnie i już nic się innego nie wydarzy. Słuchajcie, w Radzie jest dla was karta siły i karta mocy. Ona tutaj przedstawia leśną wróżkę na żubrze. I w Radzie jest, żeby rzeczywiście z pewnością siebie walczyć o swoje. Tutaj ta karta mogłaby jak najbardziej mówić o honorze i o tym, żeby rzeczywiście mierzyć wysoko. Tutaj poprzeczka ma być wysoko postawiona, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia typu pracę, typu wyjazdy lub przeprowadzki. Też bym powiedział, że ochoczo przejmować inicjatywę i na przykład rozjaśniać innym drogę. Bo mi się wydaje, że barany gdzieś swoim podejściem do rzeczywistości, taką iskrą, ale też troszeczkę pragmatyzmem, mam wrażenie, że mogą być naprawdę bardzo dobrymi przewodnikami dla innych, zwłaszcza osób, które mogłoby być troszeczkę zagubione życiowo. Nawet, słuchajcie, ten Paź Monet mógłby mówić o osobach młodszych, o jakichś dzieciach na przykład z waszej rodziny, albo osobach, które w ogóle potrzebują inspiracji a propos tego, co zrobić ze swoim życiem. Momento. Również w takiej kwestii zawodowej i szkolnej. Czego nie robić, czego unikać. Jest to dwójka monet, czyli karta żonglera i żonglowanie wyborami. I tutaj powiedziałbym tak, trzeba rzeczywiście złapać zdrowy balans, dlatego że możecie mieć momentami taką, słuchajcie, jak to powiedzieć, słowo mi uciekło, skłonność do tego, żeby na przykład na jednej rzeczy się skupiać, tylko i wyłącznie robić to, na przykład pracę i rozwój i zupełnie zapominając o reszcie, czyli o bliskich, o swoim odpoczynku, o relaksie. I tutaj musi być na pewno balans, tak jakby skupienie i ambicja są bardzo ważne, ale też gdzieś pozwolić sobie rzeczywiście na słabości. Żeby to też nie było tak, że jesteście tutaj rzeczywiście tym wsparciem i tym światłem dla innych, które inspiruje, ale żeby się nie okazało, że gdzieś to troszeczkę eksploatuje was i zapominacie o sobie. Mam nadzieję, że to, co ja mówiłem, było w miarę sensowne i że z kimś to rezonuje. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla was ogólna energia? Słuchajcie, karta koła fortuny. Wcześniej była karta świata. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się wasz partner lub partnerka w związku. Jak wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o miłość we wrześniu? Dziwna rzecz. Może nie dziwna, ale mam wrażenie, że potrzebujecie bardzo dużo czułości. I też może tutaj być poczucie tęsknoty, dlatego że na przykład ktoś z was wyjeżdża na jakiś dłuższy okres, do pracy na przykład. Rada dla was. I też bym jeszcze powiedział, żeby uważać na urażenie czyjejś dumy, zwłaszcza jeśli chodzi o jakiegoś mężczyznę. I wydaje mi się, że tutaj też może chodzić o trygon ognia, czyli
barana, lwa i strzelca. Czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze, już tutaj mamy karty rozłożone. Pojawiło się sporo kielichów i kart związanych z trygonem ognia, czyli właściwie waszym. No więc mam gdzieś wrażenie, że tutaj może być dosyć sinusoidalnie. Ewentualnie, no gdzieś być może z drugą połówką się nie zgrywacie w czasie, jeśli chodzi o swoje oczekiwania. Ale to zaraz. Zobaczcie tutaj z przełożenia dla związków paź kielichów. Może mówić o tym, że na przykład jeśli jesteście relacją, która ma jakąś przeszłość, w sensie oddzielnie, na przykład macie swoje dzieci z innych małżeństw i z innych relacji, to mam gdzieś wrażenie, że tutaj ewentualnie dzieci albo sprawy związane z dziećmi z poprzednich związków mogą troszeczkę wam namieszać, szczerze. To może być też wspólne z zazdrością, słuchajcie, ale paź kielichów raczej sugeruje kogoś pełnego pogody ducha i radości, więc mam wrażenie, że jest pomiędzy wami mnóstwo mile spędzonych chwil. I dobrze, tego się trzymajmy. Jeśli chodzi o single, to dla was z przełożenia paź kielichów może pokazywać nową relację, nowego adoratora lub kogoś, kto nie umie do końca się określić i sam nie wie, czego chce. Tak bym powiedział. Coś takiego może się wydarzyć. Nawet nie wiem, czy nie podczas jakichś spotkań towarzyskich, bo tutaj raczej coś takiego widzę. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest koło fortuny. Karta, która mówi o łucie szczęścia, która na pewno sugeruje gdzieś, że w tym miesiącu wypadałoby rzeczywiście docenić swojego partnera i swój związek. I nie chodzi tutaj o to, żeby być osobą uległą i gdzieś pozwalać drugiej osobie przekraczać swoje granice, ale gdzieś w ogóle pomyśleć sobie również o waszej przeszłości i gdzieś stwierdzić, że gdzieś naprawdę macie za co być wdzięczni. W ogóle karta koła fortuny sugeruje odnowienie i ja bym powiedział, że to jest naprawdę dobry czas na to, aby dać sobie kolejną szansę lub wspólnie zacząć od nowa. Czy jeśli chodzi o przeprowadzkę, czy o wspólne zamieszkanie, to już nie wiem. W ogólnej energii dla singli karta koła fortuny właśnie mówi o łucie szczęścia i o tym, że gdzieś tutaj niespodziewanie zza winkla może wyskoczyć paź kielichów, czyli ktoś, kto będzie się wami interesował. Osoba taka radosna, być może nawet młodsza, flirtująca, która gdzieś daje wam dużo takich pozytywnych emocji. Nawet jakieś motylki tutaj gdzieś w brzuchu u kogoś czuję. Zobaczcie, wasz partner albo partnerka pokazuje się jako karta siły, karta mocy. Osoba dosyć uparta, osoba honorowa. Oczywiście możecie sobie to zamieniać, tę energię, jakby to może być o was. Osoba honorowa i uparta, która gdzieś tutaj momentami jest bardzo wrażliwa i łatwo urazić jej bądź jego ego. Zwłaszcza jeśli chodzi o zazdrość a propos dzieci, osób nowych w waszym życiu lub rzeczywiście poprzednich partnerów lub związków. Tak bym powiedział. Macie zazdrośnika lub zazdrośniczkę. Jeśli chodzi o single, to do was ta karta siły przychodząca mogłaby mówić o kimś z trygonu ognia, czyli baranie, lwie, strzelcu, ewentualnie o osobie, która gdzieś być może czuje się momentami przytłoczona w waszym towarzystwie, dlatego że wy jesteście tutaj bardzo silnymi jednostkami i jeśli rzeczywiście tutaj momentami będziecie przesadzać, to po prostu ktoś się może wystraszyć. Powiedziałbym tak, oczywiście nie odkrywać kart już na samym początku, zanim kogoś nie poznacie, ale gdzieś tutaj też pokazać taką swoją wrażliwą stronę, bo niewątpliwie wrażliwości jest dużo. Zaraz o tym powiem.
I teraz zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta trójki mieczy i ta karta mogłaby mówić o zranieniu. Dlatego wydaje mi się, że łatwo wy, nawet nieświadomie, możecie zranić swoją drugą połówkę. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś jest tutaj po prostu zazdrość, ale ona nie wynika z powiedzmy jakichś tam rzeczywiście konkretnych powodów do posiadania tej zazdrości. Inaczej, no nie widzę tutaj romansu, bardziej zazdrość o kogoś właśnie młodszego, o dziecko na przykład z poprzedniej relacji, bądź w ogóle o poprzednich partnerów. I tutaj może być tak, że jak jedno się obrazi, to jak jedno się odbrazi, to drugie się obrazi i na odwrót. Możecie się momentami nie zgrywać, że tak powiem, w czasie po prostu. No, po prostu ego. Zobaczcie, single, wy przedstawiacie się jako trójka mieczy i no tutaj wydaje mi się, że patrząc na taki silny rozkład kart, karta siły, koło fortuny i trójka mieczy, możecie mieć rzeczywiście skłonność, motocykl na potwierdzenie, do rozkochiwania w sobie innych i po prostu rezygnowania z takich relacji w momencie, gdy zajdą gdzieś za głęboko. Ale to też jest dlatego, że być może sygnały, jakie dajecie, inni odczytują jako bardzo na tak, a wy sobie nawet z tego nie zdajecie sprawy. I wypadałoby pomyśleć o tym, jak wyglądały wasze dotychczasowe, poprzednie związki i relacje. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest 7 buław. I ta karta mogłaby sugerować, żeby rzeczywiście być osobą wyrozumiałą dla swojej drugiej połówki, ale też, słuchajcie, dojrzalszą i mądrzejszą. Tak bym zasugerował, bo no, jeśli chodzi o tę zazdrość, to tutaj no, to nie jest ewidentnie wasz problem, ale to wy gdzieś możecie pokazać drugiej osobie, z czego to wynika, jak sobie z tym poradzić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest jakaś praca do wykonania ku przyszłości i mam wrażenie, że to wy jesteście taką osobą wyciągającą relacje do góry, że tak powiem. Jeśli chodzi o single, to dla was 7 buław w Radzie. No powiedziałbym tak, rzeczywiście schować może do kieszeni taką postawę osoby bardzo pewnej siebie, zero-jedynkowej i dominującej. Nawet jeśli, wiecie, no nie mówię tutaj, żeby unikać, żeby pokazywać się jako ktoś zupełnie inny i udawać kogoś innego, bo to wszystko i tak wyjdzie później, ale też w momencie, gdy widzicie, że ktoś gasi się przy was, to najprawdopodobniej nie jest relacja dla was. No tutaj może być zranienie. Nie zranić kogoś, ale też oczywiście najważniejsze jest to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, ale w ogóle, żeby te randki były, tak bym powiedział. Czego nie robić, czego unikać dla związków. 9 kielichów i tutaj powiedziałbym, patrząc na cały rozkład, nie robić sobie na złość i nie wzbudzać w drugiej osobie zazdrości, tylko i wyłącznie, żeby no na przykład kogoś wkurzyć, albo żeby no gdzieś tutaj adrenalina była w związku. Jeśli chodzi o single, to czego unikać? 9 kielichów. Powiedziałbym tak. Spotkania towarzyskie w dużym gronie, jak najbardziej. I dobrze też poznać kogoś rzeczywiście w realu, aniżeli tylko i wyłącznie powiedzmy na portalu randkowym czy na aplikacji, tutaj w waszym wypadku. Ale pamiętajcie, żeby po jakichś tam trunkach na przykład, żeby za bardzo nie polecieć z jakimiś obietnicami, albo żeby nie zaufać komuś, kto już od razu po 2 godzinach znajomości mówi, że po prostu no tutaj nie wiadomo, co będziecie razem robić. Nie ufać w ogóle w momencie, w którym no, jedno z was jest pod wpływem czegoś. Spotkać się kolejnym razem na przykład no, na spacer albo na kawę. Tak bym gdzieś zasugerował, ale no raczej tutaj coś może się zadziać.
Przejdźmy teraz do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień? Znowu as mieczy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Powiedziałbym, że jest to miesiąc takiego budowania i ugruntowania swojej pozycji w firmie, w biznesie, w pracy, w szkole, zwłaszcza jeśli jest to powrót na przykład do szkoły lub pracy po urlopie, albo w ogóle rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia. Jak Wy się przedstawiacie? No dobrze. Wyszła sama karta, więc weźmy ją. To znaczy, że miało tak być. A rada dla Was. Tutaj słuchajcie, też może być tak, że chcecie przychylić nieba swojej rodzinie na przykład, albo swojej ukochanej osobie i może przez to Was troszeczkę brakować, w sensie dużo robicie nadgodzin, dużo angażujecie się w pracę. Czego nie robić, czego unikać. No, karty wypadły, ale się nie pokazały. O, ciekawa rzecz. Dziwaczna dosyć. Sporo kielichów, ale też mieczy. No ewidentnie są dwa asy. As kielichów i as mieczy. I powiedziałbym, że tak, może to mówić rzeczywiście o nowych przedsięwzięciach zawodowych. Ale wydaje mi się, że one już przed wrześniem się gdzieś tutaj rozpoczęły. Tutaj jest takie ugruntowanie swojej pozycji, ale zobaczcie, w ogólnej energii ten as kielichów mógłby sugerować, już nawet nie będę mówić o romansach w pracy, chociaż może, ale w ogóle o tym, że w pracy atmosfera jest pozytywna, miła, wspieracie się. Uważajcie, żeby momentami nie było pomiędzy Wami a Waszymi współpracownikami zbyt blisko, jednak gdzieś utrzymywać ten profesjonalizm, żeby po prostu później nie pomyliły się role, że tak powiem, co po niektórym. Raczej ogólnie rzecz biorąc, miła atmosfera, całkiem nieźle. Jest nawet, zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają nową pracę lub powracają do szkoły po wakacjach, no tutaj może nowa relacja. Zobaczcie, w ogólnej energii jest as mieczy i as mieczy właśnie mówi o jakimś skupieniu. Mówi o tym, że jesteście osobami bardzo ambitnymi, które dążą do celu, które sobie wyznaczają te cele. No tutaj rzeczywiście oddajecie się pracy. Po prostu. Też w ogóle może macie jakieś pomysły na to, jakby usprawnić biznes i przez to możecie uzyskać rzeczywiście uznanie u pracodawców. Tutaj też bym powiedział, że jest walka pomiędzy sercem a rozumem u kogoś. Być może chodzi tutaj właśnie o relacje z pracy. Zobaczcie, przychodzi do Was 9 mieczy, 9 buław. I to też mogłaby być karta ambicji i takiej już tak naprawdę pełni i właściwie stawiania muru przed sobą, czyli właśnie ugruntowania, umocnienia swojej pozycji na rynku pracy, czy w ogóle w swojej firmie lub w nowym miejscu. I teraz tak. Tutaj rzeczywiście może być taka opcja, że część z Was inwestuje bardzo dużo pieniędzy w remont, bądź zupełnie w inne
mieszkanie i jakieś nieruchomości i gdzieś to naprawdę Was bardzo pochłania. Momentami możecie mieć poczucie, że na przykład macie troszeczkę za mało czasu dla swoich bliskich. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 4 kielichów i jest to karta niepewności, zastanawiania się, porównywania i takiego, a co ja teraz zrobię? Ewentualnie poczucia, że nie mam kontroli nad swoimi wydatkami, ale w sumie nie będę robić jakiegoś planu. Po prostu jakoś tam będzie. To odchodzi do przeszłości. Taka postawa, powiedzmy, bujania w obłokach oraz, nie, jakby to powiedzieć, naprawdę zabrakło mi słowa. Nie przykładania się, czegoś takiego nie ma. Tutaj raczej widzę taką właśnie celowość, wiecie co robicie, zgodnie z planem, tutaj gdzieś ugruntowujecie swoją pozycję, być może inwestujecie pieniądze w mieszkania i w nieruchomości. Momentami może być za ambitnie i zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 10 kielichów, a jest to karta rodziny, bliskich i przyjaciół. Za ambitnie, w tym sensie, że naprawdę rzeczywiście dla bliskich i też dla siebie, żeby zadbać o swój komfort, jesteście w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić, tylko nie zapominajcie rzeczywiście o tym, co jest tutaj najważniejsze, czy praca, czy raczej wasze życie i samopoczucie. 10 kielichów też sugeruje, że nie wiem, wyleciało mi z głowy, co tutaj chciałem powiedzieć, więc być może nie miało to zasadności. Rada. Zobaczcie. W Radzie jest rycerz mieczy, który walczy w imię wyższych wartości albo w ogóle jakichś tam wartości, które sobie wyznaczy i celów, ale on działa właśnie w sposób przemyślany, zaplanowany, wie, gdzie odpowiednio, że tak powiem, się pojawić i co powiedzieć, żeby też ewentualnie dostać na przykład wsparcie, żeby dostać pomoc. I nie chodzi tutaj o to, że wymagacie pomocy jakoś, bo jest tak strasznie źle i niedobrze. Nie, tylko po prostu w sposób taki przemyślany wiecie, jak zakręcić innych, żeby na przykład troszeczkę siebie odciążyć od pracy i mieć, powiedzmy, więcej czasu dla siebie. Być może Wam się po prostu przyda ktoś do pomocy, po prostu. Ale w Radzie jest też informacja, żeby nie poświęcać się tylko i wyłącznie pracy, bo praca to nie życie. Czego nie robić, czego unikać? Karta wieży. I słuchajcie, wieża tutaj właśnie mogłaby mówić o jakimś rozedrganiu albo o takiej wysokiej ambicji, która sprawi, że po prostu będzie zmęczenie albo jakaś kontuzja. Tutaj rzeczywiście wypadałoby troszeczkę wyluzować. Wiecie, to jest dobrze, że macie ambicje i cele, ale też czasami rzeczywiście trzeba pomyśleć o sobie, o bliskich i o odpoczynku i komforcie w waszym życiu. Tak bym gdzieś zasugerował. Jeśli chodzi, słuchajcie, o inwestycje w remonty i nieruchomości, zrobić to mądrze i kontaktować się z osobami, które się na tym znają. Nie mówię, że będzie jakieś oszustwo, ale bardziej chodzi mi o to, że można gdzieś mniej wydać pieniędzy, aniżeli utopić tyle, ile tutaj gdzieś się pojawiło. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.